Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena Golfa. I to Golfa w kombi, czyli w nadwoziu. Wariant, nie mylić z wariat. Taki tam żarcik. I ten Golf w kombi jest z rocznika 2025, czyli jest to już 8,5 generacja, ponieważ jest to sztuka po odświeżeniu. Odświeżeniu, którego mam wrażenie, że największą zmianą było to, czyli świecący znaczek z przodu. Zgadza się. Znaczek się świeci i co więcej, nie da się tego wyłączyć. To znaczy oficjalnie, bo nieoficjalnie pewnie można wypiąć bezpiecznik albo kabelek i wtedy przestanie świecić. Ja próbowałem wyłączyć ten znaczek poprzez uderzenie w filar, ale niestety nadal świecił. Tak, zgadza się. Z własnej głupoty wpadłem tym autem w poślizg i jak widzieliście, skończyło się to nie najlepiej. Nie będę tutaj tłumaczył się ze swojej głupoty, pełne wyjaśnienie dałem już w oddzielnym filmie, do którego link macie teraz w prawym górnym rogu. Na szczęście auto było ubezpieczone, a i straty po fakcie okazały się na szczęście dość małe. I to jest idealny moment, żeby przedstawić sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Rankomat.pl. Multiporównywarkę ubezpieczeń i usług finansowych, na której m.in. możemy sprawdzić, ile będzie kosztowało ubezpieczenie takiego nowego Golfa. Odpalamy stronę Rankomat.pl, wypełniamy kilka pól w formularzu OCAC i szybko otrzymujemy wyniki. W przypadku Golfa w kombi, jak widzicie, ubezpieczenie na rok OC wraz z autokasko, czyli AC, to 1708 zł, a jakbyście chcieli samo OC, to 497 zł. Dodatkowo można też dobrać na przykład ubezpieczenie opon, które gwarantuje nam wymianę opon przez specjalistę na miejscu, a w przypadku większej szkody odholuje samochód do wulkanizacji i pokryje całe koszty związane z uszkodzeniem. Miło. Co więcej, jakbyście akurat nie mogli odszukać waszego pojazdu, czy mieli jakiekolwiek inne wątpliwości, to do waszej dyspozycji pod widocznym na ekranie numerem telefonu dostępny jest agent ubezpieczeniowy Rankomat.pl, gotowy odpowiedzieć na wasze pytania lub po prostu wyliczyć dla was polisę. Wróćmy jednak do wyglądu Golfa. Ten podświetlany znaczek, na szczęście to jest opcja, więc nie trzeba go brać. Z tyłu logo niestety nie świeci, ale pewnie to jest plan na kolejny lifting albo na nową wersję Golfa. Ale poza tym najnowszy Golf wygląda jak Golf, czyli nieco dudnawo, ale i nowocześnie. Wersja po odświeżeniu dostała nowe lampy, a raczej nowe wzory świecenia, zarówno z przodu jak i z tyłu oraz przemodelowane zderzaki. I tyle, więc różnice są minimalne. Dla mnie ważna różnica to jak mamy pakiet Airline, który swoją drogą słabo, że ma tylko literkę R, zamiast tak jak to było w Golfie 7 całego słowa Airline, to ten nowy pakiet Airline nie ma już atrap wydechów. A w wersji przedliftowej tego Golfa testowanego były atrapy wydechów, które były straszne. Na szczęście po lifcie tego nie ma. Dobra, to jeszcze szybki rzut oka na wymiary, a potem zaglądałem do bagażnika, czyli najważniejszej części Golfa warianta. Golf w kombi ma 4,63 m długości, czyli jest o 35 cm dłuższy niż wersja hatchback oraz ma o 5 cm większy rozstaw osi, który wynosi 2,67 cm. Poza tym szerokość i wysokość jest niemal taka sama i wynosi kolejno 1,79 m oraz 1,48 m. Mówię niemal, bo jak widzicie, kombi jest o 4 mm większe. Dobra, ale większy to jest bagażnik. Zwykły Golf ma 381 litrów, natomiast wersja kombi 611. Tak, 611, czyli naprawdę świetny wynik. Dla porównania, Passat, czyli dużo większe auto, ma 690 litrów. W Golfie, jak widzicie, jest podwójna podłoga, którą można obniżyć, a pod spodem jest jeszcze opcjonalne koło dojazdowe. Poza tym są schowki po bokach, gniazdo pod zapalniczkę, haczyki na zakupy, czy z tego poziomu możemy położyć właśnie oparcia tylnej kanapy. Po złożeniu mamy niemal idealnie płaską powierzchnię. W takim razie wskakujemy na tył. I tutaj przez to, że dach jest dłużej pociągnięty i dalej opada, to mamy 7 cm więcej miejsca na głowę niż w odmianie hatchback, a 7 cm to bardzo dużo. Ja mam 186 cm i bez problemu się mieszczę, i to mimo, iż jest szklany dach, a ten jak wiadomo nieco zabiera przestrzeni. Bez tego dachu jest pewnie jeszcze więcej miejsca na głowie. Poza tym do dyspozycji jest podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, z oddzielną trzecią strefą klimatyzacji, mamy złącza, gazetowniki, czy nawet takie miejsca chyba na telefon lub jakieś tam mniejsze przedmioty. I co ciekawe, podłokietnik z tyłu to jest opcja. Tego w podstawowym wyposażeniu Golfa nie ma.
podobnie jak i nie ma trzeciej strefy klimatyzacji. Wskakujemy więc naprzód. Tutaj w wersji Airline witają nas półkubełkowe fotele ze zintegrowanym zagłówkiem, które nie dość, że świetnie wyglądają, to są naprawdę wygodne i mają niezłe trzymanie boczne. Słyszałem opinię, że przy takich fotelach ze zintegrowanym zagłówkiem, że nie są one wygodne właśnie przez ten zagłówek, którego nie da się ustawić. Ja testowałem to dla kierowców od 186 do 160 cm i żadna z tych osób nie miała problemu z wygodnym siedzeniem. I tutaj też ciekawostka, w podstawowym Golfie fotel nie ma regulacji odcinka lędźwiowego. Plus za to, że każdy Golf z przodu ma trzecie złącze Isofix. Pora więc na deskę rozdzielczą. A tutaj pierwsze, co się rzuca w oczy, to przeogromny, bo aż 13-calowy ekran przyklejony na górze deski. I taki ekran ma każdy Golf poza najniższym wyposażeniem, bo tam taki duży ekran to jest opcja. W podstawie ekran ma 10 cali, czyli nieco mniej i to jest dokładnie tyle samo, ile było przed odświeżeniem. No i moim zdaniem ten większy ekran jest aż za duży, bo to aż kuje w oczy, źle to wygląda. A i co ważne, na obu ekranach działa ten sam nowy system multimedialny, który znamy już chociażby z Passata czy modeli elektrycznych jak ID.7. I ten system trzeba wreszcie pochwalić, bo wreszcie, już nawet nie wiem po jak długim czasie i która to już jest wersja tego systemu, ale wreszcie działa on tak, jak powinien od początku. Czyli naprawdę płynnie, szybko, ma ładne grafiki i wszystko działa dobrze. Poważnie, jak są przycięcia, to są minimalne, a błędów już nie ma, a przynajmniej ja takich nie trafiłem. A przed liftem bywało z tym różnie. Zresztą, chyba sami widzicie, że działa to dobrze. Jedyny minus to oczywiście klima, która nadal jest za pomocą dotykowych płytek pod ekranem. Tyle dobrego, że wreszcie te płytki są podświetlane w nocy. A pamiętam też, że Volkswagen mówił, że będzie wracał do fizycznych przycisków. No chyba, że chodziło mu o te na kierownicy, bo tu faktycznie są fizyczne. Chociaż podobno w tej prawdziwej RC nadal są dotykowe. Fujka. Tak samo fujka jak ten dotykowy suwak do odsuwania dachu. Bywało, że czasem musiałem na przykład 2 razy smyrać palcem, bo coś nie złapało za pierwszym razem. Dotykowa też jest ta płytka od świateł, choć tu na szczęście dość rzadko się zagląda. Częściej zagląda, czy tam się ogląda, zegary, a te są czytelne, mają kilka motywów i masę widoków komputera pokładowego. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo cały system, i to łącznie z zegarami cyfrowymi, pozwala na zmianę kolorów, czyli mamy suwaczki do barwy, jak i do jasności. Co więcej, jak widzicie, można zarówno zmienić kolor góry, jak i dołu. Co kto lubi. Dobra, to sprawdźmy, czy lubimy spasowanie i materiały. Jeśli chodzi o spasowanie, to nie jest źle, słychać lekkie skrzypnięcia, ale to dopiero pod mocnym naciskiem. Podczas jazdy jest cisza. Jakość materiałów jest przeciętna, ale sprawia w miarę dobre wrażenie. Szkoda tylko, że jest mnóstwo piano black na tym tunelu środkowym. I wybaczcie za to tak zbyt szybkie macanie tych materiałów. Chyba trzymała mnie jeszcze adrenalina od tego poślizgu, bo to akurat była scena, którą nagrywałem zaraz po wydarzeniu. Pora więc na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską testowany Golf ma silnik 1.5 ETSI, który tak to brzmi. Od klasyczne 4 cylindry, które są wspomagane miękką hybrydą, która zastępuje m.in. rozrusznik. Ale do testowanego silnika jeszcze wrócę, bo tutaj warto powiedzieć, że nowy Golf ma duży wybór normalnych silników. Tak, normalnych, czyli mamy tylko 4 cylindry oraz pojemności 1,5 lub 2 litry, czyli normalne jak na dzisiejsze czasy. Co więcej,
Poza podstawowym silnikiem, który ma teraz 116 zamiast 130 koni, a mowa o 1.5 TSI, to wszystkie pozostałe mają nieco większą moc. Możemy mieć od 116 do aż 333 koni w Golfie R. I tak, R-ka w kombi też występuje bardzo ładnie. Jest też oczywiście diesel wersja 2.0 TDI, no co kto lubi. Dobra, ale pod maską tego egzemplarza jest 1.5 ETSI o mocy 150 koni, które połączono z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią oraz napędem naprzód. Niestety, napęd na 4 koła jest obecnie tylko i wyłącznie dostępny ze wspomnianej wcześniej sportowej RC o mocy 333 koni. Testowane 1.5 TSI powinno robić setkę w czasie 8,6 sekundy, pora więc to sprawdzić. Wynik to dokładne 8,6 sekundy, czyli tyle co deklaruje producent i to mimo ogromnego oślizgu kół. Zrobiłem też pomiar z włączoną kontrolą trakcji i wtedy było o 1/10 sekundy gorzej, ale auto jak widzieliście też mocno było zdławione przez trakcję i mocno walczyło. Myślę, że na suchym ten Golf może robić niskie 8 sekund, a może i złamać, więc ładnie jak na 150 koni. Co ciekawe, w najsłabszym trybie miałem 9 sekund, ale tam też trakcja mocno walczyła z autem. Niestety warunki podczas całego testu były bardzo trudne. Ale osiągi są moim zdaniem bardzo dobre, jak na taką moc i co ważne, auto ma niezłą reakcję na gaz. Oczywiście w Eco jest nieco zdławiona, ale już w zwykłym trybie czy sportowym jest naprawdę nieźle. Nie jest źle, prawda? I tak samo trzeba ocenić właściwości jezdne. Golf nie powala, ale jest bardzo pewny i po prostu tutaj wszystko działa tak jak należy. Zawias jest sprężysty, ale nie za twardy, układ kierowniczy precyzyjny, a hamulce łatwe do wyczucia. Ja też miałem adaptacyjne zawieszenie, które ma aż 15 poziomów ustawienia. Tak, 15. I faktycznie pomiędzy skrajnymi ustawieniami czuć różnicę, chociaż nie wiem, czy decydowałbym się na takie zawieszenie. Jest bardzo dobre i nic nie hałasuje, bo kiedyś takie były opinie, jednak od Golfa w kombi z silnikiem 1.5 no nie ma co oczekiwać sportowych doznań, więc pewnie zwykły zawias też wystarczy. To, czego trzeba oczekiwać od 1.5 TSI, to niskie spalanie. I takie też jest. Otóż w mieście, jak się mocniej postaracie, to można i wykręcić wyniki na poziomie 6 litrów, co jest bardzo ładnym wynikiem, jak na zimę i bądź co bądź, no nie takie bardzo małe auto. W trasie jest równie dobrze i przy 120 miałem wyniki na poziomie 6 litrów, a przy 140 7,5. I są to wyniki z dodatkowymi 2 dorosłymi pasażerami, czyli 3 osoby na pokładzie. Moim zdaniem bardzo dobre wyniki, jak na benzynową jednostkę i to testowaną w zimie. Bak paliwa ma 50 litrów. Ale teraz niestety muszę ponarzekać, ponieważ w Golfie miałem dokładnie ten sam problem, co i niedawno w testowanym Formentorze, a mianowicie miałem sytuację, kiedy nie mogłem odpalić samochodu. Wsiadłem do auta, był zapłon, wszystko się zapalało jak trzeba, ale silnik nie zaczął pracować. Miałem na pewno nogę na hamulcu, auto nie było rozładowane, bo jeździłem nim godzinę wcześniej i nic nie pomagało. Wchodziłem, wychodziłem, zamykałem, otwierałem, no nic się nie działo. Dopiero jak zamknąłem samochód, odczekałem 15 minut i otworzyłem go ponownie, to z łaski swojej zapalił. Przyznam, że doprowadziło mnie to do szału, bo bardzo się śpieszyłem i to taka sytuacja w nowym aucie, no to jest ogromna wada. Przy teście Formentora, jak wspomniałem o tym problemie, to zwróciło się bardzo dużo do mnie widzów z tym samym problemem w Formentorze, Golfie czy Octavii i zawsze był to ten silnik 1.5 ETSI, czyli ten z miękką hybrydą. Podobno problem jest oprogramowanie, które po aktualizacji zostaje naprawione i problem już się nie pojawia. Dobrze, że producent znalazł rozwiązanie, szkoda, że jak widać wciąż są auta z tym problemem i ja też takie miałem. Zresztą, kilku widzów też mi napisało, że nie dostali jeszcze aktualizacji. Zgłosiłem ten problem przy oddawaniu samochodu, więc mam nadzieję, że serwis wgrał tam taką aktualizację. W takim razie pora na cennik. Podstawowy Golf Variant z silnikiem 1.5 TSI o mocy 116 koni i z manualną skrzynią biegów kosztuje 121 000 złotych. Natomiast z dieslem 2.0 TDI o tej samej mocy i też z manualem kosztuje 129 000 złotych. Testowane 1.5 ETSI 150 koni zaczyna się od 144 000 złotych, natomiast testowany model kosztował około 165 000 złotych. Czyli dopłata do kombi względem hatchbacka to 6 000 złotych.
I tak, wiem, że obecnie są promocje na Golfa, ale ja zawsze podaję ceny regularne, wszak nie wiem, ile ta promocja będzie jeszcze trwała. Czyli klasycznie jest drogo. Gdybyście pomyśleli, że jest drogo i pewnie lepiej dołożyć do Passata, to Was niestety rozczaruje. Passat z tym samym silnikiem 1.5 ETSI 150 koni kosztuje od 172 tysięcy złotych, czyli jest aż o 28 tysięcy złotych droższy, a to jest bardzo dużo. Fakt, Passat jest większy i bardziej komfortowy i ma bagażnik o pojemności 690 litrów, ale te 611 w Golfie to jest też bardzo dużo. Bardzo dużo nie zmieniło się względem wersji przed odświeżeniem, ale mam wrażenie, że wreszcie Golf jest taki, jak powinien być od początku. Czyli poprawiono problemy z elektroniką multimediów, wywalono kilka dodatkowych przycisków, wywalono atrapy wydechów Airline i dorzucono podświetlany znaczek, na szczęście w opcji. Nadal uważam, że 7. generacja Golfa była tym najlepszym Golfiem, jaki był do tej pory, ale 8,5 powoli się do niej zbliża. Gdyby tylko dać fizyczne przyciski od klimy i zabudować lub zmniejszyć ekran, to można by spokojnie porównać do 7 czy tam 7,5. Bo 8,5, podobnie jak i 7, jest nudny, ale i praktyczny, ma normalne silniki, jest pojemny i pewny, a tego się oczekiwało od Golfa. No chyba, że nie będzie chciał Wam odpalić, ale podobno jest już rozwiązanie na ten błąd z oprogramowaniem. Cześć!